Cześć, w tym filmie zobaczycie m.in. Petrę jako jeden z cudów świata, marsjański krajobraz, czyli pustyny park reniony Wadi Rum, piękne kaniony Wadi Mujib i Numera, zasolone Morze Martwe oraz archeologiczne miejsca w Dżerasz i w Amanie. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy teraz w stolicy Amanu, Jordanii. Miasto, które posiada 2 miliony mieszkańców. Widzimy tutaj teatr rzymski, pozostałość po Rzymian. Dlaczego teatr rzymski w Jordanii, w Amanie? Jest to pozostałość po Rzymian, którzy tutaj kiedyś panowali. Aman jest położony na 7 wzgórzach, podobnie jak Rzym.
Morze Martwe. Jestem kolejny raz już nad Morzem Martwym, gdzie kiedyś po stronie izraelskiej pływałem. Teraz tylko podziwiam widoki zasolonego morza, które kurczy się co roku o 1 metr. Jest to najniżej położone morze na całym świecie. يلا تعالي يلا خلي الصبية تصور. Góra Nebo to miejsce biblijne i turystyczne w Jordanii. To z tego miejsca według Starego Testamentu Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, do której już nie miał wejść. Jest tam Bazylika Mojżesza, panoramiczny widok na Dolinę Jordanu, pomnik Mojżesza, metalowy krzyż z wężem. Był tam też papież Jan Paweł II, który zasadził oliwne drzewo pokoju. Natomiast w Madabie w kościele Jerzego znajduje się najstarsza mozaika mapy Ziemi Świętej. Przedstawia Jerozolimę, Betlejem, Morze Martwe, Jordanię, Jericho i inne miejsca biblijne. Do dziś zachowały się tylko fragmenty tej mapy. Obecnie kościół jest w remoncie, ale można go zwiedzać. Wadi Mujib to popularny kanion położony niedaleko Morza Martwego. Szlak prowadzi po rzece do wodospadu. Dostępny jest od 18 lat. Szczegóły o 2 kanionach Wadi Mujib i Numera w kolejnym filmie.
Droga do Petry przebiegała początkowo spokojnie. Było trochę uchodźców koczujących na drodze, ale z czasem pogoda pogarszała się i w tym dniu nikt nie spodziewał się burzy piaskowej, deszczu czy mgły. Zresztą zobaczcie sami. Petra to punkt obowiązkowy, aby zobaczyć starożytne miasto wykute w skałach przez Nabateńczyków, arabskie plemię kupieckie. Wybudowana w VI wieku przed naszą erą. Stworzyli tam monumentalne fasady świątyń i grobowców w czerwonych piaskowcach. Nabateńczycy specjalizowali się w handlu, inżynierii wodnej i właśnie w architekturze. Jest to mój kolejny cud świata, który zobaczyłem. Wstęp na wykupiony Jordan Pass jest bezpłatny. W przeciwnym razie bilet będzie kosztować 50 dinarów. I jeden dzień całkowicie wystarczy na zwiedzenie tych obiektów. Skarbiec Al-Khazna jest główną wizytówką Petry. Fasada w stylu grecko-rzymskim z detalami świadczącymi o wpływach kultury śródziemnomorskiej. Nazwa pochodzi z legendy, że w urnie na szczycie fasady ukryto skarb faraona. W rzeczywistości był to grobowiec królewski lub świątynia z I wieku naszej ery. Klasztor Aidel to drugi najbardziej znany zabytek Petry. Jeszcze większy niż skarbiec, chociaż z prostszą fasadą. Znajduje się na wzgórzu, gdzie są panoramiczne widoki.
Klasztor był używany jako grobowiec lub świątynia Nabatyjczyków. Petra to tereny górzyste. Jest to znacznie chłodniej niż w Akabie czy w Amanie. Hello, I'm from Poland. Where do you go? Agaba. Thanks. Kontrole policyjne są częste w Jordanii. Przyjechałem około 700 km i sprawdzałem je 8 razy. Głównie pytali, gdzie jadę i skąd jestem, tak jak w tym przypadku. Parę razy kazali tworzyć bagażnik, aby sprawdzić, co jest w środku. Ale pytali też o kartę pojazdu. Specjalnie o nią pytają, ponieważ ponoć często wypożyczają auta bez ważnego badania technicznego. W moim przypadku też tak było. Badanie powinni zrobić około 2 miesiące temu. Nie wiedziałem o tym, ale policja pozwoliła mi jechać dalej po wypisaniu mandatu dla wypożyczalni. Warto to sprawdzić w momencie wypożyczenia auta, tłumacząc sobie dokument z arabskiego. Podobno powyżej 3 miesięcy opóźnienia w tych badaniach mogą zatrzymać samochód. Chociaż nie sądzę, aby chcieli w ten sposób karać turystów. Nie znają przecież języka, ani nie są świadomi o tym. Wadi Ram, zwane jako Dolina Księżycowa, to ciekawe miejsce na południu Jordanii. Jest to naturalny rezerwat pustyny, który daje krajobraz jak z innej planety. Przypomina powierzchnię Marsa, dlatego tam kręcono filmy Marsjanin, a także Gwiezdne Wojny czy Dune. Ma też bogatą historię, można tam znaleźć starożytne rysunki skalne i inskrypcje. Snake and the scorpion, you know, he make the crane like he take the scorpion and the fire, you know. W wąwozie Kazali widać właśnie rysunki skalne i napisy, które mają od 2000 do nawet do 4000 lat.
Przedstawiają zwierzęta, ludzi, często w scenach modlitwy oraz sceny polowań. Jednym z przywilejów Johna Pass jest wycieczka pociągiem z otworzeniem wojny partyzanckiej z 1916 roku. W tych czasach Arabowie atakowali pociągi Imperium Osmańskie, dzisiejsza Turcja, które paraliżowały logistykę osmańską z północy na południe. Linia ta to słynna trasa kolejowa Hidżazu, która łączyła Damaszek, Syrię z Medyną, dzisiejsza Arabia Saudyjska.
Podsumowując mu cały wyjazd, zaoszczędziłem dzięki Jordan Pass około 220 zł, 41 dinarów. Plus miałem jedną wycieczkę za darmo w ramach tej akcji. Ogólnie Jordania była ciekawym krajem, warto ją było zobaczyć. Szczególnie zasługuje na to Petra, Wadi Ram i kaniony, które mnie pozytywnie zaskoczyły. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!